Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. A few weeks ago I had a visit from my friend Venerable Sunyo, who also visited Poland. Kilka tygodni temu był u mnie czcigodny Sunyo, mój przyjaciel, który również był w Polsce. Venerable Sunyo and I grew up in the same area and went to the same university. Czcigodny Sunyo i ja dorastaliśmy w tym samym miejscu i chodziliśmy razem na ten sam uniwersytet. So he came and stayed in this monastery for a few days. I przyjechał tutaj, żeby pobyć kilka dni w tym klasztorze, w którym ja jestem. So we also started talking a little bit about how the retreat in Poland went. I rozmawialiśmy również o tym, jak poszło odosobnienie w Polsce. And he said that it was a really wonderful retreat, but he was a bit surprised about one question that a lot of people had. Powiedział, że to było naprawdę wspaniałe, cudowne odosobnienie, ale był zaskoczony jednym pytaniem, które zadawało wielu ludzi. And that was the question of like which technique to practice and whether you should stick with just one technique. To pytanie dotyczyło właśnie, którą technikę medytacji powinniśmy praktykować i czy powinniśmy trzymać się jednej techniki. And I said that many years ago I had the same question and I went to my teacher, it was called Sayadaw Upannyajoti in Burma. Ja miałem kilka lat temu to samo pytanie i zadałam je mojemu nauczycielowi, czcigodnemu Sayadaw Upannyajoti. you don't have to remember the name. Nie musisz pamiętać imienia. And Sayadaw had a lovely answer, and he said, well, there's only one path, and that is the Noble Eightfold Path. Sayadaw miał jedną bardzo uroczą odpowiedź, że jest tylko jedna ścieżka, jest to ośmioraka szlachetna ścieżka. And you can run on that path, or you can skip on that path, or you can walk on that path, or bicycle on that path. It all doesn't matter. Możesz na tej ścieżce iść, biec, czy skejtować, czy cokolwiek innego. Ważne, żeby na niej być. As long as you go forward and not backward. Tak długo jak idziesz naprzód, a nie wstecz. So if you see that in your meditation practice you're going in the right direction, that's all, then you're doing the right thing. Także jak tylko czujesz, że na twojej ścieżce medytacji, na twojej ścieżce damy po prostu idzie lepiej, że jest coraz lepiej, to jesteś na właściwej ścieżce. So if you see that your good qualities are increasing, that you become a more kinder, more calmer person, with more compassion, then you're going in the right direction. Także jak tylko widzisz, że twoje dobre cechy wzrastają, że jesteś lepszą osobą, milszą osobą, spokojniejszą osobą, że masz więcej współczucia, to znaczy, że jesteś na dobrej ścieżce. But if you notice that you get more anger or more negativity or more greed, then maybe you should reevaluate what you're doing. Ale jeżeli właśnie pod wpływem praktyki masz więcej gniewu, więcej negatywnych uczuć, więcej chciwości, to warto się zastanowić, zreflektować nad tym, czy praktykuję właściwie. And I watched a little talk by Bhante Analayo the other day. I pewnego dnia oglądałam mowę Dhammy Bhikkhu Analayo. And he talked about his own practice, and in that he said that in the beginning he was also doing one technique, and he noticed he was actually getting more and more angry because he was holding on to the meditation object too tight. I na początku swojej ścieżki właśnie też miał tak, że trzymał się tylko jednej techniki i zauważył, że w jego umyśle było coraz więcej gniewu, ponieważ tak bardzo silnie trzymał się tego medytacyjnego obiektu, że tworzył napięcie.
So that's a very common thing to do, but you can also learn from that, is that, oh, this may be not the right thing to do for me. I to jest bardzo częste, że tak się zdarza na początku i warto to rozpoznać, że po prostu właśnie tak jest i to zmienić. And I'll also give you another example. Maybe translate that first. I dam wam też inny przykład i może przetłumacz to najpierw. And that's like if you're like, can imagine that on Monday mornings you have to go to work and you have a choice of which vehicle you take. You can either walk or bicycle or take public transport or car. I to jest na przykład tak, jak w poniedziałek musicie iść do pracy i możecie wybrać, czy pojedziecie na nogach, czy pojedziecie samochodem, czy pojedziecie komunikacją taką miejską, czy pojedziecie rowerem. So which one do you take? Więc który wybierasz? So that depends on a whole lot of circumstances at that moment. To zależy od wielu czynników, które są obecne w tej chwili. If it's raining, you probably don't want to go on the bicycle or walking. Jeżeli pada deszcz, to najprawdopodobniej nie chcesz jechać rowerem czy iść na nogach. Or if you have an important meeting that day or you're in a rush, you might want to take the car. A jeżeli masz jakieś bardzo ważne spotkanie tego dnia, czy ci się śpieszy, to pewnie chcesz pojechać samochodem. So that morning you just make a decision on what to do. I wtedy po prostu tego ranka możesz podjąć decyzję, co najlepiej zrobić. So it's the same with your meditation. I tak samo jest z waszą medytacją. So when you sit down for your meditation, you just look at your mind and see what is your mind like today and what does it need. Jak siadasz do medytacji, to po prostu zobaczcie, w jakim stanie jest wasz umysł i co jest najbardziej potrzebne tego dnia. Maybe if you're feeling very tired, then maybe a relaxing kind of meditation is just going to make you fall asleep. Jeżeli jesteś bardzo zmęczony tego dnia, to taka bardzo relaksująca medytacja może sprawić, że zaśniesz. But if you have a very active mind then and with a lot of restlessness, then that's exactly the thing to do. Ale jeżeli masz bardzo taki nadaktywny umysł, taki nerwowy umysł niepokoju, to właśnie taka relaksująca medytacja może być najlepszą rzeczą, jaką możesz teraz zrobić. Sometimes the translation is so long, I'm wondering what you're translating. Czasami tłumaczenie jest tak duże, że zastanawiam się, co tłumaczysz. Okay, so yeah, so when you sit down for your meditation, you also need to have several kind of techniques that you know how to do. I kiedy siadasz do medytacji, to warto mieć właśnie kilka technik, spośród których możesz wybierać. So it's like learning to ride a bicycle. You have to do it a few times before you know how to do it. I to tak jest jak na przykład z jazdą na rowerze. Musisz kilka razy najpierw to zrobić, zanim naprawdę umiesz jeździć. So also with this, you just have to learn all the various different techniques, so you know what to apply at what time. Dlatego warto się nauczyć różnych technik, żeby potem móc aplikować je w odpowiednim czasie. So what I did in the guided meditation very briefly was apply a technique based on the Chula-Sunyata Sutta. Medytacja, którą robiliśmy, to było aplikowanie takiej techniki medytacyjnej z Sunyata Sutty. So I just want to talk to you today about that sutta a little bit. I dzisiaj powiem wam trochę więcej o tej sutcie. So in that sutta, there is this example of a monk who goes from the village to a monastery. And then he notices that in the monastery, all this, you can imagine what an Indian village was like, it still is like, when there's a market going on and there's elephants and there's all kinds of noise and people. And that's, of course, like going to a monastery, which are usually outside the town, it's much more quiet. I to jest taka sutta, w której mnich przemieszcza się z wioski do klasztoru i zauważa jakby różnicę, ponieważ jak w wiosce mamy targ, jakieś słonie i wielki ruch i zamęt i tak dalej, a potem trafia do cichego klasztoru, to może zauważyć różnicę, jaka jest pomiędzy tymi dwoma miejscami. Well done, Piotr.
Dobra robota, Piotr. I made it a bit long. Okay. To było dość długie, ale jest dobrze. So he notices like, oh well, it's much quieter here. It's much more empty of all these noises. Jest tutaj znacznie ciszej. Jest właśnie ta przestrzeń klasztoru jest pusta, wolna od tych wszystkich hałasów. But he notices that there's still some noise there because there's still other monks. They're maybe doing some work, maybe talking. So there's still some noise there. Ale wciąż jest tam troszkę hałasu, ponieważ są tam mnisi, którzy pracują, którzy ze sobą rozmawiają, także mimo, że jest go mniej, to nadal trochę tego hałasu tam jest. So then he goes to the forest. I wtedy udaje się do lasu. And he notices, well, that forest is empty of all those noises from the monastery. Wtedy zauważa, że ten las jest pusty, wolny od tych wszystkich hałasów, które były w klasztorze. And but there's still all the noises of the forest, and especially if you've ever been to a rainforest, you know how noisy rainforests can be with all the animals. Ale wciąż jest tam hałas po prostu związany z dźwiękami lasu. I zwłaszcza jeżeli byliście w lesie deszczowym, to tam te odgłosy są naprawdę głośne. I stayed some time in the Mojave Desert in California, and the desert is so incredibly quiet. It's very beautiful. Spędziłam kiedyś czas na takiej pustyni w Kalifornii, w Mojave czy coś takiego, i tam jest naprawdę bardzo cicho. But of course we don't all have the possibility to go there every time we want. Ale oczywiście jest tak, że nie zawsze mamy okazję, by pójść do takich miejsc. So the monk in our story, what he did is sit down under a tree and start to meditate. I w tej historii właśnie ten mnich usiadł pod drzewem i zaczął medytować. So first he observes that he feels the earth that he's sitting on. I zaczął od tego, że zaczął czuć ziemię, na której siedzi. And he reflects that earth is also part of him. I uświadomił sobie, że ta ziemia jest również częścią niego. I have to explain that a little bit because in old Indian system, they of course didn't have like the knowledge that we have today about molecules and things like that. I tutaj muszę to trochę wyjaśnić, ponieważ w starożytnych Indiach mieli troszeczkę inne postrzeganie świata, nie wiedzieli o tych wszystkich molekułach, atomach i tak dalej. So they divided things up in elements. I dzielili po prostu materię na żywioły, elementy. So there is earth, water, wind and fire. A więc jest ziemia, woda, ogień i powietrze. And of course it's not like you put all those things together and you have a human being. It doesn't work that way. To nie jest tak, że po prostu łączysz te rzeczy i masz człowieka. To nie działa w taki sposób. But what you can see, what it is about is not about the actual object that you hold in your hand, like the actual earth that you hold in your hand, but how these elements actually manifest in ourselves. So the earth is like the element of hardness inside ourselves. The wind is the element of movement. The water is the element of fluidity, and fire, of course, is temperature. It's like we all have a temperature, so either hot or cold, and all these things are inside ourselves as well. Więc tutaj nie chodzi o to, że mamy na przykład ziemię, którą trzymasz w ręce i że to ona jakby cię tworzy, tylko o to, jak te żywioły manifestują się w nas, w naszym doświadczeniu. I tak ziemia jest jakby tym doświadczeniem czy elementem twardości, takiej stałości. Powietrze jest elementem ruchu, ogień ciepła czy zimna, ogólnie temperatury, a woda mokrości czy spajania. So when you sit in meditation, you can also feel like, oh, there's all these things inside me. There's this hardness inside me, my bones. There's the fluidity and all these things you can also observe in yourself. Jeżeli siedzisz i medytujesz i odczuwasz swoje ciało, to możesz zauważyć, że jest w tobie
właśnie ta twardość, ta stałość ziemi, czy jest w tobie ta wodnistość, ten przepływ wody. Yeah, when you go inside to meditate, then after a while you also notice that all those sounds outside of you pay less attention to. They're just not so much there anymore. So you get more and more into a space that is sort of empty of all these noises outside. Wtedy ten mnich zrobił tak, że skupiając się właśnie na tym elemencie ziemi w sobie, jeżeli bardzo się na czymś skupisz, to te inne rzeczy z otoczenia, hałasy jakby przestają istnieć albo są coraz cichsze i w taki sposób jest coraz więcej tej pustki, coraz większej tej wolności od tych hałasów. So basically, the method is to look at what is there and also to move away from that and see what is missing. I don't know if that makes sense. Więc chodzi o to, żeby dostrzegać jednocześnie to, co już jest, ale też to, co zniknęło, czego teraz nie ma, jeżeli rozumiecie, o co chodzi. Like for instance, if you come home from having been to the shops and you close your door behind you, do you take a minute just to feel what that feels like? What it feels like to be empty of all those noises from outside? Na przykład, kiedy mieliście taki dzień, że chodziliście dużo w sklepach, pełnych ludzi i tak dalej, a potem wracacie do domu, zamykacie już drzwi, to czy poświęcacie minutę na to, żeby poczuć, jak to jest właśnie, kiedy znikają te wszystkie hałasy? Or do you immediately rush to, oh, I've got to do this and this and this now? Czy od razu zaczynacie się spieszyć, że muszę zrobić to i to? But try it sometime. When you come home, then you close the door, just spend 1 minute just to observe the difference. Więc zachęcam was do tego, że jak wrócicie do domu, to żeby poświęcić minutkę, żeby zauważyć tą różnicę. And also when you go into your meditation, maybe you still hear the sounds outside of the cars passing by, or maybe the neighbors or other people, but you can observe that, like, oh, that's still there, but then go inside and you slowly start to close that out of your awareness. I to może być tak, że jak na przykład siądziecie w domu do medytacji, nadal możecie słyszeć za oknem dźwięki samochodów czy dźwięki sąsiadów gdzieś tam obok, ale możecie wtedy skupić się już na wewnątrz i powoli tamte rzeczy jakby zaczną zanikać z waszej uwagi, z waszej świadomości. And then you can think, well, for the next hour or however long you want to meditate, you don't have to do anything. You're free of all that busyness that you normally have to do. For this hour, it's just for you not to do anything, not to have to deal with other people, not to have to deal with work, just to be by yourself. And then you can also feel how that feels like to be empty of all those things. I to jest tak, że jak siadasz do medytacji i ustalasz sobie jakiś czas, na przykład godzinę, że teraz to wtedy ten czas, który sobie ustalisz, możesz postrzegać, że on jest tylko dla ciebie, że absolutnie nic nie musisz robić, nie musisz się zajmować żadnymi obowiązkami, żadnymi relacjami. Możesz w pełni to wszystko odpuścić, po prostu być dla siebie, i wtedy możesz zauważyć, jak to jest, kiedy właśnie znikają te wszystkie obowiązki, te wszystkie rzeczy, którymi musimy się zajmować. Jak to odczuwacie? I'm very glad that I don't have to be the translator. Bardzo się cieszę, że to ja nie muszę być tłumaczem. And then when you go inside and you sit down and then you can see like what's going on inside of yourself. I wtedy, kiedy już to zrobisz, i jesteś już wewnątrz, to możesz zauważyć, jak odczuwam to swoje wnętrze, co tam się dzieje. And you can observe that and just see what it needs right now to let go of that. Wtedy możesz zauważyć, co się dzieje w twoim wnętrzu i pomyśleć, co mogę zrobić, żeby jeszcze bardziej odpuścić kolejne procesy. And relaxation is actually a really good method to start every meditation with. I relaksacja to jest bardzo dobry początek praktycznie każdej medytacji. And if you're really, really tired before you sit down to meditate, then maybe you need that little, like a few minutes of sleep, and that's okay too. A jeżeli jesteście bardzo zmęczeni i chcecie pomedytować, to może najpierw faktycznie trzeba się przez chwilkę przespać i to też jest okay. One thing I
that always surprised me from Ajahn Brahm is that he said because what I learned always is from all my other teachers, so when you have sleepiness, you have to either open your eyes or you have to drink some water or you have to go do walking meditation or anything. Maybe I'll let you translate. Ponieważ jest tak, że Ajahn Brahm ma trochę inne podejście, bo od większości moich nauczycieli słyszałam raczej, żeby właśnie otworzyć oczy albo sobie tak jakby opłukać twarz wodą, albo żeby chodzić, czyli żeby robić rzeczy, które sprawiają, że nie zasnę. But Ajahn Brahm, he said like, no, just let it be. Just fall asleep for a few minutes. And then after the mind has like slept for a few minutes, you are much more aware and awake, and then you can really meditate. Ale Ajahn Brahm mówi inaczej. On mówi, że właśnie jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni, to po prostu zaśnimy na tę chwilę, na te kilka minut i wtedy, kiedy się obudzimy, to umysł będzie zregenerowany i będzie bardziej uważny i klarowny niż wcześniej. And in his retreats he always says to people, like the first few days just sleep. Właśnie na swoich odosobnieniach Ajahn Brahm mówi, żeby przez pierwsze kilka dni ludzie po prostu dużo spali. Because everybody has a very busy life, quite often have been traveling for far to go to the retreat, and it's just very tired, and your body and your mind just need to relax and rest for a while. Ponieważ bardzo często jest tak, że kiedy przyjeżdżamy na odosobnienia, to wcześniej mieliśmy bardzo intensywny, taki zajęty czas, dodatkowo podróż jest męcząca, więc jesteśmy zmęczeni, dlatego warto dużo czasu poświęcić na relaks i na sen. This is actually the matter to come back to the topic, is to just go more and more into silence. And that silence is actually being in the present moment. Tak już wracając powoli do tematu, to wszystko służy temu, żeby coraz bardziej i coraz głębiej wchodzić w tą ciszę, a ta cisza jest zawsze w tej chwili. And that's where our mind can be really mindful and calm and more compassionate as well. Wtedy możemy być bardziej uważni, bardziej spokojni i również mieć więcej współczucia.